Nie ma tych widoków nigdzie takich jak nasze Tatry. Jak tu przyjechałem, to nigdy w życiu nie myślałem, jak mi ktoś mówił, że tu mieszka 10 lat, to myślę sobie, on chyba zwariował. Wiesz, bo ja w ogóle nie chciałem tu być, nie chciałem tu mieszkać. W Ameryce. Tak. Jesteś Polakiem i zawsze będziesz tęsknił tam, gdzie się urodziłeś i to jest praktycznie chyba nigdy nie wymarzesz swojej pamięci, bo tam się wychowałem, tam goniłem, tam chodziłem do kościoła, tam chodziłem do szkoły, nie? I tak se powspominasz i jak się gdzieś urodzisz i wychowasz, to zawsze będziesz o tym miejscu myślał i ten sentyment czuł i jestem Polakiem. Jesteśmy w Wisconsin Dells, Wisconsin. Janusz i Danuta Leśniak. Zajmujemy się hodowlą głównie owiec rasy St. Croix. Mamy także kozy, kury, gęsi, kaczki, no i dużo innych zwierzątek. I wszystko, co robimy, robimy stylem ekologicznym, jak ludzie robili dawno, 100 lat temu. Zawsze miałem taką chęć, żeby produkować swoje jedzenie, nie? Żeby jak najwięcej żywności móc wyprodukować na swojej farmie i tak właśnie to robimy, żeby jak najbardziej naturalnym sposobem to robić. Nie? W 2012 kupiliśmy, ale tak na stałe przeprowadziliśmy w 2017 i mieszkaliśmy w Illinois na przedmieściach Chicago, a w ogóle pochodzimy z Podhala, jesteśmy góralami. Także to jest Godomecysto po góralsku. Ja pochodzę z Kościeliska, koło Zakopanego, a żona z Cichego, 20 parę kilometrów od Zakopanego. Ja przyjechałem w styczniu w 89 roku, a żona, W 79. także już kawałek czasu. I 5 lat, tak żeśmy przyjeżdżali na weekendy remontować. Tak, to miejsce było po prostu bardzo zaopuszczone, no nie? I tak w sumie to na początku to miał być taki weekendowy miejsce na wyjazd na weekendy, tylko że no gdzieś... A później no, już w piątek po pracy pakować wszystko, przyjechać tu pracować. I znowu W niedzielę z powrotem, i w korkach stać i w poniedziałek znowu do pracy i to tak po prostu nas przerastało, nie? No i zwierzątek mieliśmy dużo. Sąsiad mi tu pomagał, ale sąsiad też już jest starszy facet i po paru latach mówi, że Janusz, no ja już chyba nie dam rady ci pomagać, no nie? No i tak musiałem wybrać. Albo zostajemy tam, sprzedajemy wszystkie zwierzątka, albo się przenosimy. No i zdecydowaliśmy, że wyjeżdżamy na wieś. Gram muzykę góralską całe moje życie od małego chłopca. Jest to moja pasja i grałem w zespole całe życie z bratem. Dużo gramy wesel po góralsku. W Chicago jest dużo górali, także jak mieszkałem, teraz nawet jeżdżę, raz na jakiś czas jadę i gramy wesela góralskie. Dawno graliśmy 3 razy, 4 razy w miesiącu. Teraz to już tak, jak się przeniosłem tutaj do Wisconsin, to tak raz na 2 miesiące jadę jeszcze. Jest to coś, czego ci nigdy nikt nie zabierze, jest to moja pasja. Mój dziadek grał, mój wujek grał i to jakoś chyba w genach jest. No. Miałem takiego instruktora, starego górala, co właśnie pokazywał mi, jak to wszystko ma być. Nie? I w zespole grałem na kontrabasie, ale gram tak samo na skrzypcach. Tak, wydaliśmy płytę. Płyta nazywa się Wieczór z Czardaszem. I nasz zespół nazywał się Góranie. Jest popularną płytą, dużo się sprzedaje tak samo w Polsce. Chyba 4 płyty wyszły. No i tak wygląda też ten nasz folklor góralski, jak to gadają. No. Wow. Jesteśmy blisko Wisconsin Dells. Tak, To jest takie miejsce do zabawy dla Tak, ludzi w największe Ameryce. parki wodne, tak. Jedno, co chciałam być bliskiego miasta. Mówię, jak chcę mieć farmę, to musi być też Tak, miasto. żona cały czas miała ten strach, że ja nie chcę być daleko od miasta, no a tu 12 minut jesteś w największych parkach wodnych, także i taki krajobraz troszeczkę może podobny, nie do Zakopanego, nie do gór, ale staram się czuć, że jestem w domu, a wiesz, tych gór nigdy nie zastąpisz, nie? No, ale to zawsze z dziećmi przyjeżdżaliśmy
do Wisconsin, Wisconsin Dells. tak, tak. Nigdy nie myśleliśmy, że tu I zawsze będziemy żartowałem mieszkać. do żony, jak my przejeżdżali granicę Wisconsin, to witam w domu, mówiłem, no nie? Zawsze mi się podobał ten spokój i zawsze, nie wiem, od małego lubiłem wieś. Ja myślę, że większość ludzi w Ameryce wiedzą, że Wisconsin jest miejsce, gdzie produkują ser. Tak, tak. No, temu nawet nazywają mi cheesehead, no nie? No bo tu są same mleczarnie, jest dużo mleczarni i są dobre ziemie i dużo gospodarstw jest, dużo kukurydzy, dużo rolnictwa, większość rolnictwa, bardzo świeże powietrze i tak naprawdę no to większość ludzi w Wisconsin żyje z rolnictwa. Przeważnie ludzie mają tu po 100 akrów, po 200 akrów, po 300 akrów, niesamowite i to z dziada, pradziada, nie? Ale jeżeli chcesz kupić, to jest teraz już się zrobiło dość drogo. A są dużo Polacy w Wisconsin? Jest. Dużo jest, bardzo dużo dużo. jest. Mamy polski klub, jest polska msza co niedzielę, także jest bardzo dużo Polaków. Dużo ludzi na emeryturę właśnie przyjeżdża do Wisconsin, bo jest taki bardziej może troszkę spokój i dużo ludzi mają takich miejsc, co przyjeżdżają weekendowych, no nie? A czy macie obywatelstwo Tak, amerykańskie? tak, oczywiście. Okej, ale Tak. nadal jesteście Polacy. Tak, polskiego się nigdy nie zrzeknę. Z gospodarstwa, jeżeli chodzi o zysk, to znowu wiesz, tego zysku jakiegośkolwiek nie ma, no nie? To jak to mówią, żeby mieć gospodarstwo, to trzeba mieć dobrą pracę, no nie? Na co dzień macie inne prace też. Tak, tak. Ja wożę ciężki Wiatr, sprzęt. wiatr. Tak, żona zajmuje się gospodarstwem i opiekuje się mamą, a ja jestem zawodowym kierowcą, robię w wypożyczalni ciężkiego sprzętu, także jest to wypożyczalnia, jeżeli chcesz. Także szybko jeżdżą. Ludzie jeżdżą szybko. Tak, tak, tak. Kilka miesięcy temu byłem u pan Babalski i on powiedział mi, że rolnik w Ameryce potrzebuje 300 hektarów, żeby To jest utrzymać prawda. rodzinę. Tak, tak, to jest prawda. To jest prawda. I jeszcze żona musi pracować, żeby miał ubezpieczenie, bo ubezpieczenie rodzinne jest niesamowicie drogo. Także ja tu mam kolegę, taki Ryan, on też ma około 300 akrów właśnie i też żona pracuje jako pielęgniarka i jakby ona nie pracowała, to może by się ciężko by im było, wiesz, wychowując dzieci. Także na rolnictwie tak do końca pieniędzy nie ma, nie? Tylko masz ten komfort, że chowasz swoje jedzenie, chociaż nikt tego tutaj nie robi. Nikt nie ma kaczek, gęsi, indyków, kur. Jak już pójdę na emeryturę, to będzie taki mały troszkę dodatek i wiesz, i ja lubię to, co robię. Ja lubię się ruszać. Ja jestem człowiekiem, który musi coś robić, bo nie jestem w stanie siedzieć. I tak samo, wiesz, i inni oglądają telewizor, a my tutaj się, wiesz, naciągamy ze zwierzętami, no nie? To robimy z pasją i właśnie cały nasz cel jest to, żeby to jedzenie, co produkujemy, było zdrowe. Ale czy chodzi o to, że chcecie być samowystarczalny? Tak, tak, jak najbardziej samowystarczalni. Patrząc na świat, co się dzieje w ogóle, co jemy, ile chemii do jedzenia wkładają, to się robi coraz bardziej niezdrowe. Także czym więcej jesteś w stanie wyprodukować sam, to był taki mój cały goal. Wiesz, co jesz, no nie? Wszystko jest produkowane naturalnie, ekologicznie i na wypasie. Nie karmimy żadną kukurydzą, także wszystko jest robione, karmione ekologicznie. No, Wisconsin to jest ziemia indyjskich, amerykańskich. Czy jesteście... To zrobiła mojego syna dziewczyna. Ona jest pochodzenia meksykańskiego i właśnie takie rzeczy różne tworzy i jak tu mieszkali, to właśnie zrobiła to. Kasyno jest indyjskie, dużo jest Indianinów, tak. Cała taka jakby nie wioska, ale cała takie community, co właśnie Indianie mieszkają. Ja lubię ten duży łyżka i Tak. Chleb na zakwasie jest bardzo pyszny i z ekologicznej mąki, także żona piecze chleb, nie kupujemy chleba. Rano dzisiaj upiekła, także i bez drożdży. Jest świetny, miękutki, widzisz? też jest zupa. Tak, zupa gulaszowa, taki kociołek właśnie. Wszystko prawie z farmy, ziemniaczki, marchewka, kale, wołowinka. Mamy cały garnek. Smacznego. No, smacznego. To jest rodzinne jest- zdjęcie. To jest moje, to siostra mi zrobiła taki scrapbook, no nie? To jest Zakopane. Tak, I to jest twój tak. ojciec? tak, to jest tata. Okej, Tutaj troszkę widać góry, to jest chyba na Gubałówce, jak byliśmy z rodzicami. jasne. I tu jestem ja i tu jest mój brat. A, mały góralczyk, Mały. tak? Tak. Tu już jak byłem takim
No już byłem, nie wiem, 12-13 lat miałem, to już my mieli zespół i graliśmy i tu jest spływ Dunajca, a tu jest moja pierwsza komunia. Wow, okej. No, pierwsza komunia. I tu mam z rodzicami zdjęcie. Kultura jest podtrzymywana niesamowicie. Nawet w Ameryce tu niesamowicie. I to jest fajne, bo przekazujemy to dzieciom, przekazujemy to wnukom i to wszystko, całe coś jest przekazywane dalszemu pokoleniu, żeby to nie zginęło, nie? Tak, bo twoi dzieci też są... Tak, wszyscy trzech grają pięknie po góralsku. Urodzili się w Ameryce, długo nie byli w Polsce, wyrośli tutaj i siczka grają po góralsku. To jestem z tego dumny. Słyszałem, że pani ma 90 lat. Tak, No, niesamowite. niesamowite. Kiedy był ostatni raz, kiedy byłeś w Polsce? O, dawno, dawno. 26 lat temu? A tęsknisz za Polskę? No i co na tęsknię, jak tu przyjechałam, muszę tu siedzieć i o tym myśleć, co tu jest. A co nie namyślam, co tam. Do Ameryki mój mąż pojechał w 74 roku, a ja z Danusią przyjechałam w 79. No, mój tata też grał na akordeonie. To jest ślub moich rodziców. A tu jest, że ja się urodziłam. To jestem ja. To moja komunia. I w tym roku właśnie wyjechałam po komunii do Stanów. No okej, miałeś pierwsze komunia, a to było dopiero... I za 2 miesiące wyjechaliśmy do Ameryki. A byłeś szczęśliwy o tym? No ja to nie widziałam taty 5 lat. Tata wyjechał, to miałam 4 lata. Nie wiadomo było, co to będzie, jak to będzie. Koleżanki zostały. Za komuny ja nie mogła wyjechać, bo chcieli, żeby mój mąż wrócił, bo nie było tak, żeby posłali jednego i drugiego. To odmowę, jak pisała, co napisała do Warszawy, to mi odmówili, tamten Gierek mi odmówili. Nareszcie potem powiedzieli mi, żeby jechać na 1 maja, żeby ze 1 maja komuniści zawsze komuś dałam coś w prezencie. To jest pierwszy moment, co przyjechałam, co właśnie wyszłam ze samolotu i to jest mój tata. Pierwsze spotkanie z ojcem po 5 Tak, lat w Chicago, w tak? Chicago. No, wyglądasz szczęśliwy. A to był pierwszy zespół, nazywaliśmy się Jaworzyna, co grałem w takiej restauracji Koliba w Chicago. To właśnie zaraz jak przyjechałem. To ty? Tak, na gitarze basowej. Tam my się A to jest w Chicago. I tam z żoną my się poznali. Tak, w Chicago. Jak on grał, a ja przyszłam tam. No i żona przyszła z koleżanką i tam się poznaliśmy i tak coś klikło i już prawie 32 lata będzie za tydzień. Także kawał czasu. Jest tu niesamowita ilość kamieni wszędzie. Polodowcowych, tak. Mamy kamienie wszędzie. Przedtem tu była kukurydza i słonecznik. No to za każdym razem, co oni orają, to zobacz, ile tych kamieni tam. Ja myślę, że te kamienie, co tam są naukładane, to jest wszystko z tego pola. Za każdym razem oni zbierali przez tam ileś 100 lat, czy ile. Tyle się ich nazbierało, no nie? Także właśnie ta strona tutaj jest masę kamieni. Są miejsca tak jak tutaj na przykład, że to pole to się do niczego innego nie nadaje, tylko do wypasu, no nie? Bo tych kamieni się nigdy nie pozbędziesz, nie? Mieliście dużo służb. Tak, 6 tygodni prawie nie lało w ogóle, to była katastrofa. W ogóle na polu trawa nie odrasta i w ogóle siano jest drogie w tym roku. No nie padał deszcz, jest sucho, nie? 5-6 tygodni i 35 stopni, 30 stopni temperatury, także wszystko strasznie wyschło, no. No bo tu jest zimno. No w Wisconsin jest bardzo zimno, tak. Ja myślę, że jest pogoda taka, jeszcze może troszkę zimniej jak w Zakopanem. Do minus 30, minus 35 stopni w zimie. Także polujemy co roku się coś zeszczeli, także mamy świeże mięsko zawsze. Tutaj są miliony jeleni. Tak, jest tego masa, tak. I muszą to jakoś kontrolować, bo ja ostatnio miałem wypadek, rozwaliłem samochód. Nowy samochód, wskoczyła mi, wyskoczyła z rowu i... Oni jedzą wasze Tak. uprawy też? Właśnie jak wiosna jest
i jak przyjdzie ich 10-15, co one właśnie lubią tutaj, że wychodzą z lasu i temu mi dużo ich przychodzi i ja mam na przykład pastwiska, dużo pastwisk, bo wiesz, jak jest, wszędzie jest kukurydza, a ja tu mam fajne pastwiska i to na wiosnę wszystko fajnie rośnie, to je muszę wyganiać, żeby mi tego wszystkiego nie zjadły. Ja zaszczeliłem w tamtym roku 2 i fajnie było, bo 3 dni siedziałem i nic nie było i żona mówi, co ty tam śpisz, czy co, no nie? No raz oglądaliśmy mecz, bo grała Polska, już nie pamiętam z kim i my zamiast, wiesz, patrzeć za sarnami, to oglądaliśmy na telefonie mecz. Poszła ze mną i pół godziny przed zmrokiem strzeliłem jedną i 25 minut później drugą sarenkę i właśnie to tak przyniosła mi dobre szczęście. Przyjdziesz pod wieczór, to ich będzie masa i wiesz co, tutaj właśnie jest ambona i one zawsze sobie przychodzą, bo tu jest taka polanka i ja to tak jeszcze zazwyczaj czasami zoram troszkę i zasadziłem w tamtym roku buraków, takich różnych rzodkiewek tego i właśnie one se tu przychodzą, no i tutaj właśnie mamy polowanie, no nie? Tam w ogóle z tyłu to jest setki, może nawet tysiące hektarów lasu. To są stare deski z rozbiórki, ale właśnie... Mamy piękny podłoga. Tak. No i widzimy... No i tu są okienko od suważy, no nie? Aha. Jeden był w tą stronę, a drugi był tam. I miałeś jakiś shotgun, tak? Tak, tu mamy karabin, z tego poluję. O, no. To jest taki zwykły rifle. Tak. 308. Tutaj każdy ma broń, bo tu, tak jak mówię, no wszyscy, polowanie tu jest tu normalnie, wiesz, bardzo popularne, przyjeżdża masę ludzi, no nie? Pierwszy raz, kiedy strzelałeś jakiś jeleń, ile miałeś lat? No to było 10 lat temu, to miałem 42. Tak. Czy to było dziwne doświadczenie Tak, pierwszy raz? tak, jak wyjdzie i tak musisz strzelić, to ci tak serce bije, wiesz, troszkę tak się denerwujesz, nie? To tak dziwnie, no nie? Ale tak Ale ogólnie. teraz jest normalny. Teraz, no, zawsze masz tą adrenalinę taką, wiesz, że coś ginie, no nie? Ale no to w dobrym celu, no nie? Wiesz, zawsze trzeba być wdzięcznym za to, że możesz mieć to mięso i że to zwierzę ginie z jakiegoś powodu, no nie? No wiesz, tak samo ich zabijają samochody, tu nie wiem ile tysięcy ginie. Jedną zabiłem tirem, a drugą zabiłem samochodem. Na $10 000 było szkody, także. A tu mamy drugi stent, ambonę drugą. No, tylko tutaj trzeba marznąć. Także tak 2 godzinki, a resztę trzeba było, jak to gadałem, góralską herbatkę wypić, wiesz? Góralska herbatka to jest z miodem i ze spirytusem, nie? A, to jest jakiś wódka. Tak. Ostatnio tu się nam pokazuje niedźwiedź. Tak, niedźwiedź, czarny niedźwiedź. Tutaj? Tak, już go mają na kamerze, był tutaj na Gillette, a sąsiadka mi kiedyś dzwoniła, że był tutaj z tyłu za nami, żeby uważać. No i w ogóle mamy lisów dużo, także te lisy to jakoś, kojotów dużo. Wiesz, cały czas się ruszasz, jesteś na zewnątrz i wiesz, jest to coś pięknego. I także jak ktoś ma w planie, chce to robić, to tylko robić. Ja żałuję, że nie zrobiliśmy tego wcześniej, wiesz, ale zawsze mieszkaliśmy w mieście, wychowaliśmy 3 dzieci, wiesz, i żona tak samo pracowała w biurze cały czas, sprzedawała domy i też mówiła, ja nie widzę świata, no nie, siedzę tylko, wiesz, w pokoju, nawet okna nie mam i w biurze całe kupę lat i teraz, wiesz, przynajmniej idzie na pole, idzie do tych zwierząt, coś się dzieje, nie? I, wiesz, wyjdziesz na zewnątrz, to koza beczy, to krowa beczy, kogut pieje, jest takie życie, no nie? I to jest coś pięknego. I cieszymy się, że taką właśnie decyzję podjęliśmy. Lato jest ciepłe i wiosna się zaczyna już wcześniej, tak jak gdzieś 15 kwietnia. Już na początku maja wypuszczamy wszystko na pastwisko. Jeden błąd, co robiłem zawsze, to wypasałem na całości, nie robiłem, ta ziemia nie odpoczywała, no nie wiesz. Te zwierzęta wyjadały tylko najlepsze roślinki i właśnie wtedy miałem tak samo problemy z pasożytami. Pogubiłem dużo owiec, no bo nie odrobaczałem ich i właśnie teraz jak zmieniłem na rasę St. Croix,
która jest niesamowicie odporna na pasożyty. Praktycznie my ich w ogóle nie odrobaczamy. Tak samo inną praktykę stosujemy, no nie? One są praktycznie 3-4 dni w jednym miejscu i resztę je zmieniamy na inne pastwisko. Wtedy te pasożyty się tak nie rozwijają i zwierzęta są zdrowsze, no nie? Tak jak na przykład tutaj, zobacz, wiesz, one zdeptały to za pierwszym razem i wiesz, i ta ziemia nie jest, wiesz, ona jest przykryta jakby, widzisz? I widzisz, to wszystko, co tutaj, to jest właśnie się buduje z tej trawy, wiesz, ona trzymie bardziej wodę i nie pęka tak jak na przykład jakbyś robił orkę, no nie? I ona trzyma tą wilgoć dłużej. Kiedy kupiłeś ta ziemia, to ta ziemia była inaczej. Tak, wszystko było inaczej, bo Bo tu kukurydzę mieli. bo tu nie? mieli kukurydzę, nie? Kukurydzę. Tak na przykład tutaj dzisiaj, jak już widzę, że już wyjadły, to ich popycham, przesuwamy dalej, no nie? I one później już tu nie wracają, no nie, i przesuwam, idę do końca, tylko że dzisiaj im troszkę mało dałem, ale już widać, że nie mają, to im trochę popuszczam. I tak właśnie to działa, że za 3 dni, no nie, to ja odgradzam znowu, żeby one już tam nie wracały i wtedy ta ziemia odpoczywa 40 dni, przynajmniej 35-40 dni, no nie? No i one nawożą, no nie, także jest naturalna, A wiesz. teoretycznie za 40 dni Znowu ta pójdę od ziemia początku. będzie wyglądał jak ten. Tak, no lepiej jak tylko by był deszcz, bo na razie to deszczu nie ma, no nie? Tak. Najpierw idą, szukają, co jest najlepsze, a później się wracają i jak już nie ma Jedzą to, no co jest. to, co jest. No widzisz, one wiedzą, że już coś dostaną za chwilę. Tu masz jedną linkę, one nigdy nie przejdą. Nie, nawet jakby była leżała na Jakby ziemi, leżała na ziemi, nawet nie przejdą. Praktykuję to już 3-4 rok. Wiesz, tu nie było nic siane przez 12 lat. To wszystko jest tak, jak jest, no nie? I nie tak, że ja muszę inwestować tu $1000 na nasiona i wiesz, i siać to od nowa. Tu wszystko po prostu tylko trzeba to utrzymać w dobrej formie i żeby tego nie zniszczyć. I ja myślę, że to będzie na lata, nie? I wiesz, że nie musisz kupować jedzenie ci to rośnie, nie? no jedno tylko z wełnianymi owcami to jest więcej mięsa mają, nie? No, te bardziej. wolniej rosną, no nie? Wolniej rosną, te, dłużej te, trzeba. te musisz gdzieś chować około roku, żeby były gotowe, no nie? Przynajmniej 7-8 miesięcy. A to jest nasza Tak. 16 i 20. To są dwie, które zawsze Takie przychodzą się. przyszmajtne. No. Widzisz, one nie mają wełny, tylko one mają normalnie włosy, widzisz? To one prawdopodobnie nigdy nie pójdą na mięso. O, chcecie być na kamerze. Tak, one wiedzą. Tak. Przyjechał do nas gość z Polski i chcemy też być nagrane, tak. Ale one od samego początku, to są Zawsze. dwie siostry, one od Ani samego nie- początku są takie Ani koleżeńskie. nie były butelką karmione, bo, No. jak się karmi butelką, to potem są takie właśnie przylatują. Czasami jest tak, że na przykład ma Trojaczki, nie ma wystarczająco mleka. I troszeczkę pomagamy. Nie dużo, ale czasami jak widzimy, że źle wyglądają, to trochę pomagamy, no nie? To są wszystkie wszystkie są są owieczki. owieczki. Baranki są tam. Okej. I baran Bo do oni nich nie pójdzie. mogą być razem. Nie. Dopiero, Dlaczego? Nie. Nie, bo by miały, bo tak jak na przykład owce górskie, tak jak mieliśmy, to zawsze owce miały rójkę tylko na jesień. St. Croix owce mają rójkę co miesiąc, tak jak normalnie u ludzi, no nie? Jak kobieta. I Także mogą zajść w ciążę co miesiąc. co miesiąc. Nie tak, że jak Tylko raz w roku. Raz w roku, czy tam 2 razy w roku, tylko co miesiąc. Także jakbym trzymał barana, no to by było trochę, wiesz, nieplanowane wykoty bym miał w grudniu. A tak to Mogę to kontrolować. No nie i kontrolujemy. zawsze, tak jak mówię, albo 1 października, albo 1 listopada, zależy czy chcę mieć wykoty w marcu, czy w kwietniu. No nie, ale tak zawsze lubię mieć w marcu, bo później już wychodzi trawka, to już są troszkę większe, jak idą na pastwisko, nie? Mają dużo trojaczków, dużo dwojaczków. Mieliśmy 33 owce i 1 baran i 65 jagniąt mieliśmy. I one mogą mieć małe w 2 latach 3 razy, ale my tego nie robimy, bo to moim zdaniem jest za ciężko na zwierzę, także my Raz w robimy roku. tylko raz w roku. Ona ci produkuje dzieci co roku i właśnie To sprzedajesz i te dlatego młode się- my sprzedajemy, no nie? Bo bardzo dużo ludzi właśnie kupuje małe farmy, takie to. I temu właśnie A dużo żeby na... kogoś oszczyc, to jest dużo problem. do małych takich hodowli sprzedajemy, no nie? To nie ma końca. Czy sobota, niedziela musisz im jeść dać, bo one
One nie powiedzą, że jest niedziela, tylko są głodne. Tu jakbyś wykopał dziurę, to w tej ziemi jest życie, są glizdy, non-stop one odchody zostają i tak samo dużo deptają i ta ziemia, tu jest życie w tej ziemi, tak? Wiesz, tu nie ma, tak jak na przykład tą kukurydzę, to oni pryskają 2 razy w roku, to wszystko jest zabite i to nie ma żadnej przyszłości, bo mówią, że w 2050-60 roku te ziemie w ogóle nie będą produkować nic, a tak jak u mnie, tu wszystko żyje, tu mamy ptaszki, tu mamy motylki, tu jest życie moim zdaniem. No nie, ja właśnie do tego dążę, żeby zostawić tą ziemię lepszą, jak ją kupiłem, a nie zrujnować i zniszczyć ją do końca, tak jak to większość właśnie tych dużych gospodarstw zrobi, no nie? I tylko przykre jest to, że takich właśnie ludzi jak ja jest może tylko jak my jest bardzo mało i mam nadzieję, że ludzie kiedyś w ogóle zaczną zmieniać tą taktykę jakoś bardziej Interesować naturalnie się. i interesować się bardziej, że ta ziemia może tylko tej chemii wziąć tyle, co może, no nie? Coraz więcej ludzi się interesuje, a zwłaszcza po COVID-zie, nie? No. Na przykład tu było dużo pola do sprzedania, a teraz jest bardzo Nie ciężko. kupisz już nic. Nie kupi. Nic nie kupisz. Bardzo dużo ludzi Nawet z miast. w obrębie 50 mil to nie ma nawet jednego miejsca do sprzedania, a przedtem było pełno. Ale masz koleżankę. koleżanek. Widzisz? Może pojedziecie do Polski? Piwo z Wisconsin. Tak, robione w New Glarus. To jest tylko sprzedawane w Wisconsin. Dobre piwo. W Polsce mamy zero tolerancja. W Ameryce jest trochę inaczej. Inaczej. 0,8. Inaczej. Tak, w Ameryce możesz wypić 10 piwi. Tu jest właśnie to jest nalewka. polski spirytus. Polski spirytus, tak, Brałeś ale ze Zakopany? nie, tutaj kupiłem, ale właśnie ta nalewka już siedzi 2 lata. A gdzie można kupić polski spirytus w Wisconsin? Wszędzie. Tutaj mamy polski sklep. Jest polski sklep w Wisconsin? Tak, jest tu, jak do Nesidy się jedzie, to jest taki polski sklep, tak. To z naszych malinek z Polski ogródka. spirytus, ale amerykański owoce. Tak? Tak, z naszego ogródka także. No to To jest malinówka. malinówka, Tak? tak. Na zdrowie. Really good though. bardziej Super, na zimę. super. To jest tibon i rybaj. Wiesz co, i to jest po prostu wychowane tutaj na farmie u nas. I wiesz co, rozgrzewam tak na polskie, no to do 330 stopni. No i jedziemy z koksem 1. Ja ci powiem, że jest fajnie, wiesz, wyjdziesz i masz to pole, masz tą przestrzeń, nie masz tego domu koło domu, no nie? Wiesz, nie każdy to lubi na przykład, ale ja lubię, wiesz, ja lubię przyrodę i idę sobie do lasu i mam tych ptaszków, tych wewiórek, wiesz, wszystkiego i tak naprawdę tak odpoczywasz jak idziesz, no nie? Ptaszki śpiewają, rano mam otwarte okno, niesamowite jest to, no. Mam takie myślenie, teraz właśnie byłem, wiesz, całe życie grałem w zespole i wszyscy koledzy, co pozostawali w Polsce, no nie, wiesz, dalej grają, dalej kultywują tą kulturę i właśnie tak troszkę czasami ciężko, że to wszystko zostawiłem, nie? Jest emocjonalny, kiedy myślisz o tym? No, jak usłyszę nieraz muzykę góralską, to tak mi, wiesz, no, łezka mi wokół staje, no nie? Czasami se tak myślisz, no Kajo pojechał, nie? Jest tak daleko od Sićkiego, no nie? No, ja przyniosę talerz, już będą gotowe. Czekaj, przynieś, Danka, dejże tam talerz. No okej, Jonathan, także i tak właśnie wygląda ten grass-fed. Big Springs Farm. Widzisz tutaj na przykład te byki chowane są tylko w tej zagrodzie, no nie? Tylko w tej zagrodzie są chowane i tuczone, no nie? One nie wychodzą nigdzie poza tą metalową zagrodę, no nie? Tylko jedzą w większości kukurydzę i siano. Okej.
mają na pastwisko, ale to są czarne. Tak, Black Angus, tak. Black Angus. Angusy, tak. Mamy Dunkin' Donuts, Taco Bell, Tak. mamy IHOP, Jimmy Culver's, John's, Culver's. Starbucks. Paul Bunyan's Lumberjack Meals. All you can eat. Prawdziwy Ameryka. Ale mieszkasz tu ponad 30 lat. Czujesz się więcej Amerykanin, czy jesteś cały czas z jestem Polski? Polakiem jestem. Nigdy nie będziesz zmienić. Nigdy. Zawsze będziesz outsiderem. Tak, Czujesz się, jesteś obcokrajowcem w Ameryce? Tak, w sumie Mimo wiesz, tego, że masz obywatelstwo i tego wszystkiego? Tak, zawsze będę się czuł Polakiem. Zawsze. Tego już nie zmienię do końca życia. To nie jest w stanie. Gdzie się urodziłeś, gdzie się wychowałeś, gdzie jest twoja kultura. To, że żyję tutaj, to żyję tutaj, ale jestem Polakiem i czuję się Polakiem. A masz to samo? Tak. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie. Janusz, Danuta, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o wasze działania? No, mamy stronę internetową leśniaka... Jeszcze raz. Okej, leśniakfarm.com albo na Facebook Leśniak Farm Wisconsin Dells. Ja podejrzewam, że dużo Polacy będą chcieli przyjeżdżać do was, żeby zobaczyć, co się dzieje teraz. Zapraszamy. Będziesz Zapraszamy. znany na całej Tak, Polsce. właśnie. I mamy oczywiście Wisconsin Maple Syrup. Każdy w Ameryce Wisconsin ma maple syrup. No. Smacznego. No, smacznego.